Po naszym teście Volkswagena Golfa 7. generacji, 8. generacji. Powiedzieliście, że już Volkswagen na pewno nie da nam żadnego Volkswagena. Po teście ID.3 powiedzieliście, że Volkswagen nie da nam już na pewno żadnego Volkswagena. Po teście Arteona powiedzieliście, napisaliście w komentarzach, że na pewno Volkswagen nie da nam już żadnego innego Volkswagena do przetestowania. A Volkswagen, a raczej ludzie z Volkswagena mają dystans do siebie, mają poczucie humoru i mają odwagę. Ponieważ właśnie dali nam Volkswagena do przetestowania. Nazywa się Taygo. Teraz być powinno? Teraz będzie postojowe? O, dobra. Zobaczcie, tu się pojawiła taka listwa świetlna. Tutaj są reflektory matrixowe, te IQ LED. Tu jest nawet IQ Light, przepraszam bardzo. I one mają nie tylko takie fajne LEDy, ale taką listwę tutaj po środku, łączącą je. No i jednocześnie są oczywiście aktywne, tam jest 8 zwierciadeł, każde pracuje inaczej. Taka listwa świetlna jest też z tyłu. I one też są w pełni LEDowe i zobaczcie, jest pociągnięta tak. Te światła żywcem przypominają mi te, jakie są na przykład w Audi Q8. W środku też jest dużo światełek. Ponieważ, o zobaczcie, tutaj macie taką listwę świetlną, tutaj macie taką listwę świetlną i generalnie kolorystyka cała tutaj wnętrza jest z tych przynajmniej instrumentów wszystkich stonowana. Bo jak się pojawi trochę światła i wyjedziecie na zewnątrz, to już to nie jest takie stonowane. Bo zobaczcie, to jest w kolorze nadwozia. I to się zaczyna tu na klameczkach z boku i tu jest na całej szerokości deski rozdzielczej. O, jeszcze tutaj konsolę środkową otacza. To jest taki plasticzek polakierowany, ale zdaje się całkiem dobrej jakości. A teraz zaczynamy od zewnątrz. Taygo formalnie reprezentuje segment B. Samochód zbudowano na platformie MQB-0A czy tam A0 i to jest dokładnie ta platforma, na której zbudowano również znanego od tam 2 czy 3 lat T-Crossa. I w związku z tym rozstaw osi jest dokładnie taki jak w T-Crossie, rozstaw kół jest taki jak w T-Crossie, szerokość auta jest w zasadzie identyczna jak T-Cross, ale akurat Taygo jest o 6,5 cm dłuższe od T-Crossa i jednocześnie niższe, tam o 5,5 czy 6,5 cm. Natomiast tym, co najbardziej go oczywiście odróżnia od T-Crossa, to jest ta część nadwozia z tyłu, bo jest to, uwaga, pierwszy w gamie Volkswagena SUV Coupé. I o ile inni producenci zaczynali robić SUVy Coupé od tych bardzo wysokich wersji z segmentu E, D, no czasami C, to akurat Volkswagen jako pierwsza marka w zasadzie zaprezentował SUVa w wersji Coupé, ale w segmencie B, czyli typowo miejskim. I w materiałach prasowych będziecie mogli sobie przeczytać na temat Taygo, że ponieważ nadwozie jest smukłe, wdzięczne, ładne i przyjemnie się na nie patrzy. I faktycznie trzeba przyznać, że jak ktoś lubi tego typu wozy, no to w tym można się bujnąć. Tyle, że nie jest to taka atrakcyjność jak, nie wiem, w stylu Heidi Klum albo Giselle Bündchen. 80 rok, 41 lat, no bardzo fajna. Silny? Czy nam pasuje? No proszę, z 2018 roku zdjęcie. Zapomnijcie o Heidi Klum. Tak, to jest bardziej Andrzej Budzyński z Klanu. Podoba się kobietom. A jako, że podoba się kobietom, to jak wiemy, kobiety lubią ubierać mężczyzn. I tak samo mogą sobie ubrać Taygo jak chcą, ponieważ mają do dyspozycji 8 kolorów nadwozia i to również takich właśnie wesolutkich. Mają 9 felg do wyboru, jeżeli o wzór chodzi, bo rozmiary są tylko 3. 18, 17, 16. 3 rozmiary. Mogą sobie, jeżeli chcą zamówić czarny dach, mogą mieć relingi, a mogą nie mieć relingów, mogą mieć wersję R-Design, która jest bardziej usportowiona, ma trochę inne zderzaki i wtedy do R-Designa mogą mieć też, jeżeli lubią czarnych, pakiet Black. Tak, dobra. I jeszcze taka mała ciekawostka, ponieważ to auto jest nowością na polskim i europejskim rynku. Natomiast być może widzieliście je 1,5 albo 2 lata temu na zdjęciach, choćby w internetach, tylko tam nazywało się nie Taygo, a Nivus, ponieważ dokładnie identycznie wyglądający model jest produkowany w Brazylii i sprzedawany tam od 2020 roku. Brazylia. A to już nie jest produkowane w Brazylii, to jest produkowane w kraju flamenco, czyli w Hiszpanii, dokładnie w fabryce w Pampelunie, tam gdzie jest robione Polo. Segment B. No więc w segmencie B oczywiście nie ma co się spodziewać jakichś wybitnych silników i rzeczywiście w podstawowych wersjach mamy tutaj 1 literek, mamy 3 cylindreczki i 95 albo 110 koni. Ale my dostaliśmy trzeci silnik, który jest tutaj do wyboru, czyli 1.5 TSI, znane już
o mocy 150 koni mechanicznych i ma chyba tam 230 Nm. Już testowaliśmy 2 auta z tym motorem. Jednym była Skoda Octavia z manualem i tu możecie sobie kliknąć jej test. Nie byliśmy zbyt szczęśliwi, a drugim był Volkswagen Golf z automatem i z Mild Hybrid i tam byliśmy jeszcze mniej szczęśliwi. Urus, przestań w tej chwili! Fajne jest to, że w segmencie B udało się wygospodarować taki bagażnik. Urus, hop! Pięknie. Zdolna bestia. Bagażnik 438 litrów, czyli jest większy o jakieś 60 litrów niż w Golfie i identyczny w zasadzie niż w T-Crossie, tylko jest jedna różnica, którą pokażę Wam później, jeżeli chodzi o T-Crossa, a właśnie Taygo. Zobaczcie, tu są fajne takie rozwiązania, jak na przykład zaczepy do tego, żeby można było podnieść tą tutaj podłogę. O! Chodź, wyskakuj. Dobry pies. I zobaczcie, jak ładnie te zaczepy tutaj Wam to blokują. Nic nie lata, a teraz patrzcie to. Niżej kładę podłogę i tu mam dopiero teraz mnóstwo miejsca, a oprócz tego, jak nie mam koła dojazdowego, zapasowego, to jeszcze tutaj mi się w pytę rzeczy mieści. To jak sobie w ogóle wyjmiecie i z tego zrezygnujecie, bo macie pakiet Assistance obejmujący również naprawę opony na drodze, to jeszcze możecie sobie zamówić taką specjalną walizkę w kształcie koła, są takie w internecie dostępne i w niej sobie trzymać kupę gratów i nie wiem, no wtedy to z 500 litrów tu chyba wchodzi. Wzdłuż nie wejdą, to już jest więcej niż pewne, ale to wielkie walizy, więc trzeba je postawić w ten sposób. Raz, ale zobaczcie, jakiej wielkości jest ta waliza. Zresztą już znacie je, bo już często komentujecie, że w barwach flagi ukraińskiej to akurat jest przypadek, ale się cieszymy, że takie mamy. Proszę, i jeszcze tutaj macie miejsce na 3. miejską kabinówkę, albo ewentualnie na 2 plecaczki, albo i 3. Ale jeszcze nawet wejdzie półeczka, proszę. I będziecie to mieli pod przykryciem. I szkoda, że nie ma kanapy składanej oparć tutaj z pozycji bagażnika. O, tu wyskoczyło z zaczepu i już jest wszystko dobrze. A tu jeszcze trzeba zawiesić, bo boże, ile to roboty. Tu mnie się nie podoba to, że tam trzeba od góry złapać, tu powinna być jakaś rączka, ewentualnie guma, natomiast klapa podnosi się jak na tak mały samochód stosunkowo wysoko i przez to, że jest to coupé, no to macie w linii prostej rant tej klapy i zderzaka, więc jest spoczko, fajnie. Zobaczmy, czy tak samo spoczko i fajnie będzie z tyłu na kanapie. Najwpierw sam tradycyjnie tutaj sobie obniżę maksymalnie fotel pasażera, ręcznie oczywiście. Przesunę sobie troszkę tu. Mam miejsce na nogi? Mam, tutaj i teraz przesiadam się za siebie. Tu muszę sobie, o, tak zagłówek. Jest miejsce na nogi? Jest. Wsuwam tam nogi? Wsuwam tam nogi. Tutaj na barki jest miejsce? Jest. Samochód coupé segmentu B. Zobaczcie na ilość miejsca nad głową. Jest oczywiście tunel środkowy, bo to nie jest elektryk, ani hybryda, ani żaden plug-in. Tu widać tak ordynarnie te ISOFIXy. Pewnie ktoś zgubił zaślepki, ale tutaj też ich nie ma, więc może w ogóle nie było zaślepek. Nie ma niestety podłokietnika żadnego, przynajmniej w tej wersji, może jest w wyższych, chociaż nie sądzę. Bardzo ładna tapicereczka, tu sztuczna skóra, tu przyjemna tkanina, tu jakieś paseczki, w ogóle nie w stylu Volkswagena. To, że potrafi się bawić i kolorystyką, i różnymi tkaninami, i fakturami, bo to jest inne, słuchajcie, i to jest inne, nawet w dotyku. I to jest inne, i tu jest inny kolor niteczki, i tu jest inny kolor niteczki. Zrobili to, kurna, finezyjnie po brazylijsku wręcz, no. Jest kanapa 3-osobowa, natomiast nie sądzę, żeby tutaj ktokolwiek, kiedykolwiek chciał jechać na tym środkowym miejscu, bo tu jest wysoki tunel. Są tak 2 gniazda USB, już USB-C. Nie ma żadnej popielniczki, nie ma żadnego gniazda zapalniczki. Są kieszenie w fotelach. Jakość samych materiałów, no taka typowa już jak w segmencie B, czyli plastik, 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 plastik. Tu dla odmiany jest plastik, tu dla odmiany jest plastik i tu jest plastik. To nawet jest plastik. I to już jest akurat hamuwa, bo naprawdę ten kawałek tutaj to można było obić jakąś przyjemną tkaniną, jak ktoś człowiek jak jedzie, to żeby mógł tu oprzeć ten łokieć i potem nie wysiadał z bolącym stawem. Na szczęście przednie są wykonane trochę lepiej, bo tu jest plastik, tu jest plastik, tu jest plastik, tu jest plastik, 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 plastik. To jest miękkie tutaj. Cała reszta typowa dla Volkswagena. Kolorystykę tych elementów w środku możecie wybierać sobie spośród 4 barw. Tu jest akurat idealnie zgrana z nadwoziem
I pozostałe 3 też będą idealnie zgrane z 3 pozostałymi kolorami nadwozia. Do ostatnich 4 kolorów musicie dobrać jedno z tych 4 kolorów. Ja nic nie zrozumiałem sam z tego, co powiedziałem, ale wierzę, że wy tak. Segment B i tu też już trafiły duże ekrany, nawet cyfrowe zegary. Te mają 8 cali i one występują już nawet w najtańszej wersji, chyba Live ona się nazywa. My mamy wersję Style, jest jeszcze trzecia R. Natomiast można je zastąpić takimi większymi. Mają wtedy 12,2 cala i są też konfigurowalne, tylko wyglądają jeszcze lepiej. Tu mamy wyższą wersję tego ekranu multimedialnego. On ma bodaj 10 cali. To już nie są fizyczne klawisze, tylko one są dotykowe. I ten dotyk, czasami widzicie, czasami się przycina, albo czasami działa to ciut wolniej. Czasami, nie zawsze. Cieszę się, że niektóre klawisze pozostały fizyczne. Nie jest tak jak w Golfie czy w ID3, że wszystko jest to już takie dotykowe i tragicznie się to obsługuje. Tylko tutaj są te klawisze najważniejsze dotykowe. Panel klimatyzacji akurat na szczęście nie jest tutaj na ekranie, tylko jest odrębny. Natomiast też już jest taki dotykowy. I też trzeba się przyzwyczaić do jego działania, natomiast na szczęście reaguje na ten dotyk tak jak powinien, choć też nie tak szybko jak na przykład w Kii EV6, gdzie jest już też taki dotykowy panel klimatyzacji multimediów i jak zajebiście działa, to możecie sobie kliknąć tutaj i to obejrzeć. Estetyka samego wnętrza bardzo mi się podoba, to jest z jednej strony proste, czytelne, intuicyjne w obsłudze, a z drugiej strony takie dosyć wesołe, głównie przez tę wstawkę i akurat tutaj jakość jest w porządku, bo zobaczcie, to jest miękkie i to spoczko, to jest, zobaczcie, nic tu nawet nie drgnie. Tu możecie mieć ładowarkę indukcyjną, tu są 2 gniazda USB. Podoba mi się to, że jest klasyczna dźwignia automatu, a nie już takie dzyndzęłko, które jest elektronicznie sterowane. Podłokietnik mógłby być po pierwsze trochę większy, ten jest za mały, po drugie mógłby się w trochę szerszym zakresie regulować, bo tylko możecie go wysunąć, no i nadal mam dosyć daleko od niego do kierownicy. Przydałoby się, żeby można było go podnieść, nie da się go podnieść. Możecie sobie myk zastosować taki, że wstawicie tu sobie butelkę albo tu butelkę. I wtedy zobaczcie, jest od razu lepiej. No, to nie ma co dalej przedłużać, tylko wio. Jak wspomniałem, już dwukrotnie testowaliśmy w grupie Volkswagena ten motor 1.5 TSI. Za pierwszym razem to było w nowym Golfie 8 i to był mild hybrid, bo miał DSG. Potem to była Octavia 1.5 TSI, ale w manualu, więc nie była mild hybridem. Tutaj mamy jeszcze inne połączenie, bo mamy DSG, ale nie mamy mild hybrid. I jaki jest tego efekt? Mówiąc w skrócie, ponieważ wtedy, kiedy dodaje gazu, to samochód przyspiesza. Jak zdejmuje nogę z gazu, to owszem, wchodzi sobie w tryb żeglowania, ale nie wyłącza silnika, więc jak położę nogę na pedale gazu, to w zasadzie reakcja jest dobra, nie taka błyskawiczna, że nie wiem, mija 0,01 sekundy i on odjeżdża, ale jest taka, że akceptowalna w pełni i dużo mniejsza niż w przypadku mild hybryda. Natomiast zobaczcie, jak na przykład dynamiczniej pojadę i zdejmę nogę z pedału gazu, to on już nie wchodzi w tryb żeglowania, tylko sobie utrzymuje 1800 obrotów, więc znowu jak położę nogę na pedale gazu, to prawie od razu odjeżdżam. Może sobie zredukuję, tak jak teraz szybko, tylko nawet, teraz tylko zredukował sobie szybko bieg. Więc jest wow. No może nie wow, przeginam. Może nie wow, ale porównując to z tymi nowoczesnymi silnikami z mild hybridem, to wow jest. Jeżeli oczekujecie więcej, to nie ma tutaj trybów jazdy jak w innych starszych, większych modelach, bardziej zaawansowanych technologicznie, Eco, Comfort i tych wszystkich innych, ale jest coś, co w zupełności wystarcza w tym aucie, czyli tryb S, sportowej jazdy. I teraz zdejmuję nogę z pedału gazu i on sobie utrzymuje na tym 4. biegu, dodaję sobie, redukuje na 3, jak więcej dodam gazu. Działa to tak, jak działać powinno. Nie ma czasami naprawdę powodów do tego, żeby nadmiernie komplikować to wszystko. Czasami macie, że zmienną siłę wspomagania układu kierowniczego i jak wciśniecie sport, to auto inaczej się prowadzi. Gówno prawda. Wciskacie sport i że niby w zawieszeniu coś się zmienia. Gówno prawda. Wciskacie sport i że niby skrzynia zaczyna lepiej działać. Gówno prawda. Czasami wystarczy dy i sy i wszystko jest tak, jak być powinno. Wcale sobie teraz nie żartuję. Napęd tutaj jest wyłącznie przedni i nawet nie ma możliwości zamówienia napędu na 4 koła, ale dzięki temu samochód jest lekki. Pozostał przygotowany tylko do napędu naprzód i waży w tej wersji 1300 kg, z tymi mniejszymi silnikami waży 1200 kg. Więc te 150 koni i te 250 Nm dźwigają tutaj stosunkowo niewielką masę. Więc
Więc czujecie, że nawet jak delikatnie dodajecie mu gazu, o tak jak teraz, na 5 i on ma 2000 obrotów i on świetnie odjeżdża do przodu. Patrzcie, teraz sobie zwolnimy, mamy 4. bieg, wrzucimy sobie w manual. O, 1500 to jest tu, gdzie mu się ten wysoki moment zaczyna robić. I uwaga. Oj, bo mu zrobiłem kickdown. To nie róbmy mu kickdownu, przepraszam bardzo. Na 4, o, 1500 i uwaga, bez kickdownu. Zobaczcie, jak on ładnie przyspiesza z 4. biegu. Więc jeżeli chodzi o połączenie tego silnika 1.5 TSI ze skrzynią DSG, to jest świetne pod warunkiem, że nie jest to jeszcze dodatkowo sprzężone z układem Might Hybrid, gdzie to niestety tak dobrze nie działa. Czasami przy brutalniejszej jeździe skrzynia jest chaotyczna i nie bardzo wie, co ma zrobić. Trochę jak wasza żona, która wychodzi wieczorem na kolację i nie wie, sukienka czerwona, niebieska. Czy bardziej zredukować do 4, czy może jednak do 3, z plecami, czy bez pleców, a jak w wyższy bieg wrzucić, to już 6 na guziki, czy na suwak. Czy jeszcze podtrzymać go chwilę na 5. Ale to mu się zdarza sporadycznie i tak to działa naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tutaj mamy ten nierówniejszy kawałek drogi. No nie jest tak, że jest ultra miękko, jest to dokładnie zawieszenie w stylu Volkswagena, czyli takie wyważone pomiędzy tym, żeby on się dobrze prowadził, dobrze reagował na skręty kierownicą, a jednocześnie nie na tyle sztywne, żeby Wam powybijał zęby i powybijał kark. Przez to, że jest tutaj sporo tego plastiku w tym samochodzie, no to jak wjedziecie w jakieś większe dziury, większą nierówność, gdzie tam czuć, że dobije, no to słyszycie takie echo od nadwozia, które roznosi się po całym wnętrzu. Niemniej znowu trzeba mieć na uwadze i sobie przypomnieć o tym, że to segmencik B. Nic nie trzeszczy przynajmniej, nic nie stuka, nic nie puka, nic nie świszczy. O, wyczuł linię na drodze. Ciekawe gdzie. Odbiła mi kierownica w prawo. Jak wspomniałem, nie ma tu możliwości domówienia napędu na 4 koła, nie ma możliwości do kupienia aktywnego zawieszenia o regulowanej twardości, nie ma żadnych szper, żadnych kombinacji, cudów, nie występuje ten samochód w żadnej usportowionej wersji. Co tu się dzieje, matko? Pierwszy raz widzę, to taka typowa polska robota. Jeden kopie, 7 jara fajkę. A, o tym Wam nie wspomniałem. Jest Apple CarPlay i jest on, uwaga, bezprzewodowy, nie ma kabelka, a mapka jest, działa. O, i zobaczcie, jak działa fajnie. Jak włączam światła ręcznie, nie na automatycznie, tylko ręcznie je włączam, to się wyciemnia, tak jakby już myślał, że jesteśmy w nocy. Fotel wygodny. Tu mógłbym mieć to troszkę wyższe, bo tym barkami prawie dotykam do zagłówka, mimo że mam go podniesionego. Nie, jeszcze nie maksymalnie. O, teraz go sobie podniosłem maksymalnie. Natomiast jak się mocniej oprę, no to czuję, że to oparcie gdzieś tu mi się wręcz poniżej łopatek kończy. Natomiast akurat już samo siedzisko jest całkiem przyjemne i dosyć długie, żeby mi tutaj podparło uda. Dobrze mnie trzyma na boki, bo te boczki naprawdę są całkiem tutaj, wystają całkiem solidnie, podobnie jak te w tym miejscu. Generalnie sam fotel jest wygodny, przynajmniej tak na tym krótszym dystansie. Widoczność, jak przystało na miejskiego crossovera segmentu B, dobra, duża szyba z przodu, wystarczająco duże po bokach. Te słupki z tyłu C nie są aż tak bardzo szerokie, a przede wszystkim mają ten trójkącik, który daje tam dodatkową widoczność i trochę więcej światła wpada, więc ta widoczność jest naprawdę dobra. Możecie mieć kamerę oczywiście cofania, parkowania, czujniki parkowania. Tu może być też ładowarka indukcyjna, w tej wersji akurat jej nie ma. Jak skręcicie w lewo, to skręca w lewo. Jak w prawo, to w prawo. Czasami robi to sam, jak wykryje, że dojeżdżacie do linii, i właśnie to zrobił, odbija do prawej. Ale jak po prawej nie ma linii, to on już nie czuje, że jej nie ma i możecie sobie, zahaczyć troszkę A nie! Zobaczcie, czuję też, że nie ma linii, patrzcie. Próbuję go zmusić, żeby tam pojechał, a on odbija. Czyli już nie tylko rozpoznaje linię, ale też rozpoznaje to, czy tam jest powierzchnia utwardzona i trawa, czy jednak... Jeszcze raz? Oj, teraz zjechał. A view, można se view robić? Można se view robić i wtedy macie fiu takie view. Co sobie pokażemy? Zasięg, odbiorniki, znaki drogowe. Nie, tu można tym, chyba regulować. Jest mapa i wtedy na całej szerokości tego ekraniku tu. Spoczko. Albo może być taka mniejsza. Coś tu. Taki lubię widok. Dokładnie. I tu dane podróży, to muszę sobie włączyć co? Zasięg, zestawienie. Zestawienie to chyba było tak. I teraz od ruszenia spod chaty mamy 6,9 litra. Było parę dynamiczniejszych przyspieszeń, trochę kurka i takich tam rzeczy. Natomiast sam silnik, żeby oszczędzać paliwo, to odłącza sobie 2 cylindry. Najczęściej robi to w momencie, kiedy zdejmujecie nogę z pedału gazu,
ewentualnie jak jedziecie bardzo stabilną prędkością, ale też z lekko odjętym gazem, czyli troszkę jakbyście zwalniali. I wtedy czasami nawet pojawia się komunikat jazda dwucylindrowa, czy tam odłączone 2 cylindry, natomiast w ogóle tego nie słyszycie i nie czujecie, kiedy on to robi. No dobrze, czyli co? Tylko tutaj wystarczy, że se sy weźmiemy. O, zamielił kołami, włączyła się kontrola. O, jak brzydko! Ależ brzydko zmienił na drugi bieg. Tak jakby tam wypadły ze 2 zębatki. 8,8 sekundy, proszę bardzo. I teraz próbujemy, tak żeby mu... Tutaj chyba można sportową kontrolę trakcji włączyć, jeżeli się nie mylę. Trzeba to zrobić tak, wejść w pojazd, w ustawienia i jakoś tutaj można w to trafić bez najmniejszego problemu, no. A chyba w Golfie się tego naszukaliśmy. Albo w Octavii. O, ładniej zmienił na 2 teraz. Tam chyba było tak, że... No, proszę bardzo. I od razu efekty są lepsze. 8,4 sekundy. 8,3 przypominam dana fabryczna. Tutaj mamy wersję lepiej wyposażoną, to jest raz. 2 mniej silnego na pokładzie i pełen zbiornik paliwa prawie. 3/4 zbiornika paliwa. No dobra, to proszę, zobaczcie, on jak nawet powyżej tych 100 na godzinę jak ładnie nabiera prędkości i cyk, 120. Dobra, i teraz tak, zresetujmy sobie komputer pokładowy, podjedźmy sobie do tych 120, o, cyk, jesteśmy i jeszcze włączmy sobie tempomacik. Ten tempomacik był chyba, o tu, tak, i set. Travel Assist wybrany. No właśnie, Travel Assist, bo pojawił się tutaj w segmencie B, w miejskim samochodzie, asystent jazdy autostradowej, gdzie będzie Was utrzymywał po prostu w swoim pasie ruchu. Zobaczcie. Cyk. Bo ma aktywny tempomat. Trzyma go dokładnie pomiędzy liniami lewą i prawą, a jak nic nie zrobicie, to automatycznie zacznie hamować i się zatrzymywać. Z tym, że jak się zatrzyma, to po chwili ruszy z powrotem, każąc Wam nacisnąć hamulec. A to z tego względu, że nie ma elektrycznego hamulca, tak jak na przykład w Golfie czy w Passacie i tam jak się zatrzymacie, będziecie stali, gdybyście zawał mieli czy coś, a tutaj jest ręczny hamulec, więc nie jest w stanie Was po zatrzymaniu całkowicie przytrzymać. I tak samo jest w korku. I on nie działa do zera w mieście i nie będzie Was przytrzymywał automatycznie bez hamulca przed autem, przed Wami, bo ma ręczny, a nie ręczny elektroniczny. Natomiast jedna rzecz jest irytująca przy tej prędkości. Nie wiem, czy słyszycie ten gwizd tutaj. Słychać to silny? Nie wiem, czy słyszycie ten gwizd tutaj. Dziwne jest to, że przy tych 120 tutaj nie odczuwa się jakiejś dużej głośności. No owszem, jakieś tam od kół hałasy słychać, trochę szumu opływającego, powietrza opływającego na dwozie. Silnika prawie w ogóle nie słychać, wydechu też nie. Generalnie nie podnoszę jakoś specjalnie głosu, jak do Was mówię. Natomiast słyszę tu jakieś cholerne gwiżdżenie. Tak jakby tam gwizdek ktoś na dachu zainstalował. Prawdopodobnie jest tu jakieś miejsce, w którym to powietrze wpada w wibrację i jest to irytujące. Czasami pojawia się, myślałem, że to się, nie wiem, pojawia wtedy, kiedy na przykład jest boczny wiatr albo wiatr wieje mi z przodu. Jeździłem wczoraj wieczorem w prawo, w lewo, w bok i czasami nawet przy 70 na godzinę potrafiło się pojawić. Natomiast na plus zasługuje zużycie paliwa, bo w takich warunkach, i to też sobie wczoraj wieczorem sprawdziłem, teraz mogę tylko potwierdzić, to jest między 5,7 a 6 litrów paliwa przy stabilnej prędkości 120 na godzinę. Jak będziecie jeździli bocznymi drogami po mieście, w jeździe mieszanej, jak będziecie jeździli po mieście trochę bocznymi drogami, trochę autostradą, zamkniecie się spokojnie w codziennym użytkowaniu w 6,5-7 litrach. W mieście musicie się liczyć, że to będzie jakieś 8 litrów, ale i tak jest to całkiem niezły wynik jak na auto, które jest w segmencie B. Macie prawo pomyśleć sobie, że Bąk oszalał, chwali Volkswagena po tym... Volkswagena powiedziałem? On ma i Horyzont, i Volkswagen, i jeszcze motor MZ ma. O, co on ma. Prawda jest taka, że jeżeli chodzi o te wszystkie ID3, Golf, Arteony, to człowiek wsiadając do takiego samochodu... O, przestało świszczeć. To wsiadając do takiego samochodu, człowiek ma wysoko postawioną poprzeczkę. Znaczy on ustanawia dla tego auta wysoką poprzeczkę, a potem wsiada i go irytują multimedia, irytują dotykowe wszystkie panele, tak jak w Golfie. Po prostu
przegięcie tego wszystkiego w stronę elektroniki mocnej. I jeszcze te mild hybrydy do tego dochodzą i cała reszta. Co do tego auta, które jest w segmencie B i crossoverem, wsiadacie i nie macie żadnych oczekiwań. Przynajmniej ja tak miałem. Niczego dobrego po nim się po prostu nie spodziewałem, a mnie mega zaskoczył. Zaskoczył mnie praktycznością, dużym bagażnikiem, sporą ilością miejsca na tylnej kanapie, jak na ten segment. Zaskoczył mnie tym, jaki jest radosny, wesoły, jaki ma design. Zaskoczył mnie tym, że tu elektronika działa tak, jak powinna, poza tymi momentami zawieszenia. Tym, że nadal macie fizyczne przyciski. Tym, że nie ma tu przerostu formy nad treścią, tylko jak chcę otworzyć szybę, to naciskam fizyczny przycisk, a nie się bawię jakimiś dotykowymi, że najpierw muszę wcisnąć rear, żeby otworzyć szybę z tyłu, albo żeby włączyć światła, to mam panel dotykowy tu, żeby ustawić klimatyzację, muszę wejść w ekran, ale żeby już odmrozić szybę, to muszę pstryknąć tutaj. To jest po prostu taki Volkswagen, jakim Volkswagen był kiedyś i jakim powinien zostać także w tych większych modelach. Nie jest przekombinowany, jest prosty, intuicyjny i ma tak na dobrą sprawę, jeżeli mam być całkiem szczery, ma jedną wadę. Taką dużą, taką, którą naprawdę trudno pominąć. I tą największą jego wadą jest cena. Bo wersja 1.5 TSI zaczyna się od 120 000 złotych, a ten egzemplarz jest wyspecyfikowany na ponad 140 000. Samochód segmentu B, crossover, kogoś. I tym pozytywnym akcentem dziękuję, do widzenia.